Witamy. Dzisiaj szybki, krótki test amatorski słuchaweczek SteelSeries Arctis Nova One X 1X. Proszę bardzo, tutaj Cześć. proszę się przywitać. Asystentka będzie w postaci Niuni. Będzie tutaj rozpakowywać. Jest to tani zestaw, kosztuje w okolicach 50 funtów, czyli jakieś 200-250 zł. Zaraz zobaczymy, jak to spakowali, co jest w środku. Tutaj małe problemy z otwarciem tego, bez noża, bez scyzoryka, bez miecza samurajskiego, ale już chyba się udaje. Udało się otworzyć pudełko. No i proszę, mamy tutaj, co my tutaj mamy? Tutaj mamy kabelek, jack. Tu mamy headset. Czarny kolor. Z zielonymi akcentami. Wersja X1 do Xboxa. Chciałem, żeby headset był multiplatformowy. Będzie pasował i do Xa, i do PlayStation, i do Wii, przepraszam, do Switcha, do laptopa, PC-ta. Jakość wykonania jak plastik. Nie, wydaje mi się, że fajne, no, takie w dotyku. Ciężkie, Nie, lekkie. No raczej jest to lekki headset. no leciutki jest, tak. Mikrofon z tego co wiem się wyjmuje i chowa w tej muszli całej. Tutaj mamy mikrofon. Można schować, a więc to jest niewątpliwie atut, bo można z czymś takim wyjść na miasto i nie wyglądasz jak pilot helikoptera bojowego. Na uszach też się trzyma dobrze. O, mam jeszcze jakieś naklejeczki. O, O, proszę bardzo. Takie For piękne. Glory. Headset ma 360 stopni audio, także jest bardzo, bardzo dobry do jakichś gier, na przykład online, gdzie słychać z której strony przeciwnik się znajduje, czy z tyłu, czy z boku, z lewej, z prawej. Nie ma żadnego przełączania kabli, nie ma tutaj kabla i przełączania na kablach, jakichś tam podgłaśniania, wyłączania mikrofonu, więc to jest też bardzo duży plus, bo nie dynda żaden kabel jak jakiemuś bulldogowi jajca. Wspomniany wcześniej dźwięk przestrzenny, także działa to na Playce, Tempest 3D oraz na Xboxie czy na PC-cie, którzy też mają Dolby Atmos. Tu mamy przyciski do podgłaśniania, do wyłączania mikrofonu. Oczywiście ten kabelek trzeba podłączyć, bo jest to przewodowy headset, ale zaletą jest to, że można go podłączyć absolutnie do wszystkiego, od laptopów przez tablety, jeżeli mają wejście jack, po najnowsze konsole i PC, rzecz jasna. Waga to jedyne 235 gramów, także na pewno będą lekkie, nie będzie ich czuć przy dłuższych sesjach. Nauszniki to system Comfort Max, są wykonane z materiału, a nie z jakiejś ceraty. Góra jest plastikowa, ale w środku jest metalowy, aluminiowy rdzeń, także przeżyje to więcej rage quitów niż Twój stary pad. Przetworniki tutaj są 40 mm, czyli takie same nawet jak w siódemkach. Mikrofon to jest Clearview 2 i jest to technologia z lotniskowców. Także w tej cenie, bo przypominam, jest to budżetówka, to tutaj jest tak zestrojony dźwięk, że miażdży konkurencję, jeśli chodzi o podobne ceny. To już wyczytałem wcześniej, zanim kupiłem. Waga, nie wiem czy wspominałem już o wadze, ale to jedynie 235 gramów, także lekkie jak obietnice Twojej ex. I tutaj generalnie mamy wysokiej jakości dźwięk za cenę 2 flaszek, także wybór należy do Ciebie, no ale po słuchawkach chociaż nie ma kaca. No i ostateczny test, zobaczymy jak dźwięk, podepniemy to do laptopa. Proszę bardzo, tu jest, no, go! I tam.
Z boku jest potencjometr. Ja nic nie słyszę, ale dobrze grają. Jest basik, czysto Jest. grają. Jest. porządku? Jest basik, tak, jest. W porządku. Nawet słychać. Nawet słychać. Także co, no za tę cenę chyba należy brać. Podpowiem jeszcze, że kupiłem je generalnie taniej za 3 dyszki, czyli jakieś 150 zł, 30 funtów. Była to promocja w jednej z sieci angielskich, nie będę ich reklamował, ale no za tą cenę to jest konkret. Przetestujemy dzisiaj na Xboxie i PlayStation. Także na razie tyle. Dziękujemy za uwagę i do następnego. Dzięki. I was finally able to see myself from an exterior perspective without ego. I felt like I could do all these spectacular things all